Świąteczny zestaw startowy. Długie wieczory, ciepła herbatka to może dobry czas, aby znaleźć sobie nowe hobby. Dla tych, którzy się zastanawiają, przygotowałam specjalny film. Taki zestawik, może dla siebie, a może jako prezent pod choinkę. Świąteczny chustecznik oraz bombka XXL. W zestawie znajdziecie wszystko, co potrzeba. Białą farbę, klej z brokatem, farbę czerwoną oraz pędzel. No to zaczynamy od pomalowania chustecznika oraz bombki białą farbą akrylową. Malujemy wszystko raz, suszymy. Po wysuszeniu chustecznik trzeba przeszlifować papierem ściernym. Bez tego jest bardzo szorstki i nieprzyjemny w dotyku. Gładką powierzchnię pokrywamy jeszcze raz białą farbą. Bombka jest zrobiona z MDF-u, nie trzeba jej szlifować, ale trzeba jeszcze raz pomalować. To jest papier ryżowy, który użyję do ozdoby całego zestawu. Poszczególne elementy z papieru wyrywam. Kółko pasuje idealnie, ale do całej reszty przyda nam się mała inwencja twórcza. Wszystko jest wyrwane, dopasowane i możemy zacząć kleić. To jest klej z werniksem i z brokatem. Nie wymaga lakierowania, a po wyschnięciu przepięknie się błyszczy. Przyklejanie papieru ryżowego jest bardzo proste. Smarujemy powierzchnię pod papierem. Pozycjonujemy grafikę, czyli wstępnie tak ją układamy, jak ma być ostatecznie przyklejona, a następnie wszystko zaklejstrowujemy od góry klejem. Na filmie widzicie moją kompozycję przygotowaną z tego papieru ryżowego. Ale jeżeli macie fantazję, bo przyklejać wszystko zupełnie inaczej, to proszę bardzo, bo każda królowa dekupażu może sobie przyklejać co chce i jak chce. Papier ryżowy jest bardzo wytrzymały. Jeżeli coś przyklei się krzywo albo zrobi się zmarszczka, to można taki papier jeszcze na mokro podnieść i przykleić jeszcze raz. Papier ryżowy ma swoją grubość i po przyklejeniu po prostu go widać. Zobaczcie, nie wygląda to estetycznie. Po wyschnięciu obrazków nakładamy drugą, a potem trzecią warstwę kleju na cały chustecznik. Wtedy wszystkie miejsca błyszczą się bardzo ładnie i miejsce przyklejenia papieru jest praktycznie niewidoczne. To jest czerwona farba akrylowa i ona nam pomoże do pięknego wykończenia chustecznika oraz bombeczki. To jest kolor czerwone wino i możecie nim pomalować chustecznik prosto z tubki. Jeżeli lubicie spokojniejsze kolory, trzeba dodać trochę białego. To jest pędzelek gąbkowy i on posłuży nam do eleganckiego wykończenia bombeczki. Jest znakomity do robienia takich prostych, okrągłych stempelków. Wciąż jeszcze mamy rozrobioną różową farbę i możemy porobić nią kropeczki. Do tego posłuży nam wykałaczka. Po pierwsze trochę kropeczek dodajemy na gałązkach. Dzięki temu mamy pewność, że gałązki będą pasowały do dolnej różowej części pudełka. Dobrze wyglądają też takie grupowe kropeczki. Ja staram się je robić w tych miejscach, gdzie papier ma swoje zakończenie i jeszcze go trochę widać. Wykałaczką możemy także zrobić koronkę. Z tej strony bombki stempelki różowe zrobiłam troszkę większe. I dzięki temu możemy poszaleć z białymi kropeczkami, a kropeczki są zrobione białą farbą akrylową. Ostatnim elementem jest doklejenie koronki. Zestaw startowy zawiera wszystko to, co pokazałam w filmie, nawet wykałaczkę oprócz pistoletu. Niestety pistolet na gorąco musicie sobie zorganizować sami, albo po prostu użyć innego kleju, który dobrze przytrzyma nam koronkę, zarówno na boku pudełka, jak i u góry. Bo góra pudełka jest ozdobiona koronką robioną w falbanki. Koronkę w falbanki sklejam osobno i dopiero jak już jest gotowa, doklejam do góry pudełka. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, ale wygląda bardzo elegancko. W zestawie otrzymacie także prostą koronkę do dowiązania do bombeczki, a gotowy zestaw startowy prezentuje się tak. W opisie tego filmu umieściłam link, który Was od razu przeniesie do tego zestawu startowego w naszym sklepie. A jeżeli zestaw Wam nie odpowiada, to także są linki do poszczególnych artykułów, które tutaj zaprezentowałam. Dziękuję za uwagę, zapraszam tam gdzie zawsze, czyli do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.